Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam to gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry krypto. Dzisiaj mamy powrót kogo? Crypto University, czyli wróżenie z fusów od eksperta. No, może nie ma w tym rynku ekspertów, ale są analitycy techniczni, którzy przewidują pewne sprawy. Wystarczy, że mają skuteczność 51% i wygrywacie w tym rynku, czyli jesteście lepsi statystycznie. Zobaczymy, co statystycznie przygotował nam dzisiaj Crypto, a to jest ostrzeżenie na Bitcoinie. Czego nam nie mówią o tych spadkach, dowiemy się w tym krótkim odcinku. Zapraszam. Widzę, że zaczniemy od wideo, który nagrał 20 marca. Pewnie było tłumaczone na Bitcoin Phoenix, tak jak w 2020, 2019 tłumaczyliśmy Crypto. No i to się po prostu nie zmieniło od tamtego czasu i ostały nam się Crypto i Bob Lucas. Tych dwóch, których jeszcze jesteśmy w stanie czasowo Wam przedstawić. Dajmy łapę w górę, pamiętajcie o tym. Link jest w opisie tego filmu. Można wejść i w podzięce dać łapę w górę Crypto. Let me play you a very critical message. Critical. Listen closely. 2 miesiące wcześniej to było powiedziane. It means that it's highly probable Jest to wysoce prawdopodobne, that over the next 3-ish months, że w przeciągu kolejnych 3 miesięcy we're going to come back down to this 21 EMA. będziemy testować 21 EMA na Bitcoinie. And that will be the biggest test of Bitcoin's history. I to by był największy test w historii Bitcoina. It's going to shock everybody that it will drop that. I pewnie to zszokuje wielu, jeżeli byśmy mieli testować te rejony. That video was made almost 2 months ago. We said over the next 3 months, we're going to drop down to the 21 EMA, and it's going to shock everybody. That's what we've just done. I właśnie w tym momencie wróciliśmy do 21 EMA na tygodniowym wykresie. Przetestowaliśmy ten rejon, bo on nie jest w granicach 37 tysięcy, tylko pamiętajmy, że ta linia też wzrasta. This is the 21 EMA in yellow. Back when we made the video, it seemed highly unlikely that we would ever drop there. Everybody was super bullish. Elon Musk was bullish. And then we fell all the way down here. I każdy wtedy był oczywiście bardzo pozytywnie nastawiony do tego marketu. Byczo, można powiedzieć, Elon Musk też. This is a good thing. I to jest dobra rzecz. Needed this. In fact, if you Ale potrzebowaliśmy takich spadków. look at the history of Bitcoin and its 10-year history, Jeżeli spojrzymy na 10-letnią historię Bitcoina, this period was from this date. ten czas, w którym się znajdujemy, był od tej daty, czyli 28 września 2020 roku. From September 2020 to current day. This was the longest period in Bitcoin's history that it hadn't touched. I to był najdłuższy okres w historii Bitcoina. Na wykresie, kiedy nie spotkaliśmy się jeszcze raz właśnie z tą żółtą linią. The 21 EMA. The longest in history. That's a major occurrence. In fact, we made a whole video about it 2 months ago. I o tym opowiedzieliśmy 2 miesiące temu. Saying, look, this is the longest time in history. And we're going to come back. Everything reverts back to the mean. So now we're here. Teraz jesteśmy właśnie tutaj. And that was probably a pretty incredible buying opportunity. I na pewno to była wielka szansa zakupowa. To buy right as we touched here. Okay? And history tells us that during a bull run, that is incredibly important. Yes, we had a MACD cross. Yes, there's some other things happening in the chart, but let's take a look at it from a different point of view, right? This is the log growth curves, and we're looking at it. Spójrzmy też z innej perspektywy. To jest log growth curve w tym wypadku. Couple cycles. Cycle number 1, Mieliśmy cykl numer 1, cycle number 2, cycle number 3. We're going to break down the 3 most recent cycles. And i prawdopodobnie
Tu w tym wypadku pokażemy Wam różne cykle. Rozłożymy je na łopatki. Simply put, this is a monthly chart, right? And To jest miesięczny wykres. simply put, we have the RSI at the bottom. Mieliśmy RSI na samym dole, tutaj w tym okresie. And usually in each market cycle, we have two touches up I najczęściej w każdym cyklu mamy dwa najwyższe szczyty na tym RSI. here around the 93, 94 W okolicach 93, 95, level, right? 94, o. And that signals our top. And then we move into the next cycle. We have one touch point, and then many months later we'll have another touch point. W kolejnym cyklu, w 2017 roku, też mieliśmy dwa połączenia się z RSI na tych poziomach And that signals the top of the market. i to też sygnalizowało sam top tego marketu. We've had one touch point. W tym momencie mamy jeden punkt, z którym się stykamy. We're right on schedule, right? We're having a nice correction down. Where I teraz widzimy ciekawą korektę. can it go? Well, the cycle back here and a lot of this market structure is built around this 70 level. I gdzie to może zajść? Najczęściej możemy dojść nawet do 70 poziomu. If Bitcoin 68 level, if Bitcoin were to go below 68 on the monthly, I would be concerned. I am not concerned right now. In fact, if we're going to repeat Jeżeli Bitcoin miałby zejść poniżej 68 na RSI, wtedy byłbym zaniepokojony. W tym momencie nie jestem. the 2013, we topped out at this red bar, right? This red line. I think it's this 7-8 fib level, right? We went right to that red line and we made I w 2013 roku pamiętamy tą sławną analizę też, która mówi, że może znajdujemy się w okresie podobnym do 2013, bo właśnie tak samo jak wtedy. Teraz odbijamy się od tej czerwonej linii po to, żeby może nawet spaść. Ja już tutaj dodaję, tego nie powiedział jeszcze Krypto-Naród, ale niektóre analizy mówią o tym, że nawet 60%, 50% tak jak wtedy to było możliwe, chociaż instytucje, inne rzeczy powodują to, że dzisiaj myślimy o tym, jakbyśmy wyszli ze szpitala w kaftanie, tak naprawdę i jeżeli ktoś tak myśli, tak pewnie jest postrzegany w świecie krypto, ale pamiętajmy, że to się zdarzyło w 2013 roku. Bardzo możliwe, że to się nie zdarzy, ale historia wtedy nam pokazała, że zeszliśmy o bardzo poważne korekty od tego momentu, żeby tylko potem wytrzepać tych, którzy już mówią, że Bitcoin spada do 1000 albo nawet $5000, a tu nagle cofka i idziemy do szczytu ewentualnie tego okresu. I potem już wchodzimy w bessę paroletnią. multiple videos about that, right? We went right to this red line and we got rejected. And look, this is right on schedule. This is what Bitcoin is supposed to do. We topped out once, we're looking for our second top out. And we're looking for confluence, right? So there's Więc w tym wypadku czekamy na drugie potwierdzenie, tak? I na też różne dodatkowe informacje. nothing to be concerned about in the big picture. Także w większej perspektywie nie jesteśmy tutaj teraz zaniepokojeni Everything is just fine. i wszystko wygląda na, nieźle. We were supposed to come back to this 21 EMA. Powinniśmy wrócić do 21 EMA, We were supposed to get rejected from this level on the monthly RSI, right? And now i powinniśmy być odparci właśnie od tego poziomu, od którego zostaliśmy odparci. let's take a look at our short-term buy signals, right? Zobaczmy, gdzie są teraz te sygnały zakupowe. This is the FIBZIA 265, To jest FIBZIA 265. right? And we say basically if we go into this dark green territory I mówiliśmy o tym, że jeżeli idziemy na te ciemnozielone terytorium, in a bull run, w hoście, historically it's a pretty good time to buy. If we historycznie to jest bardzo ciekawy okres do zakupu. go into the orange territory, Jeżeli byśmy przeszli do pomarańczowego terytorium, tutaj pokazuje to jaśniejszy pomarańcz, it's a really good time to jest wtedy bardzo dobry okres do zakupu. to buy. It's in To jest w granicach 32 000 dzisiaj. fact almost incredible, right? Nawet szalenie bardziej pozytywny do tego, żeby wejść na nowo w pozycję. So we're not quite there. Nie jesteśmy jeszcze teraz oczywiście w tamtym albo w tym wypadku. Akurat teraz widzę po tej audycji Bitcoin spada znowuż ponownie poniżej 50 000. Tak akurat spojrzałem na wykresy z boku i widzę, że jest czerwono, ale nie jest kosmicznie czerwono. The yellow to orange territory starts currently right now at about 42,000. A więc poziom
od zielonego do pomarańczowego przejście jest na 42 000. 940. Can we go this low? Czy możemy iść tak nisko? We could. Oczywiście. We could very well go this low. And if we do, it's an incredible buying opportunity. Jeżeli byśmy wzeszli tak nisko, wtedy to będzie przepiękna, można powiedzieć, możliwość zakupu. You better be scooping up your bitcoins. I mam nadzieję, że wtedy, albo nie, inaczej on to powiedział, na pewno nie powiedział, mam nadzieję, ale może warto wtedy dokupić bitcoina. And by the way, you may ask, hey, if we go that low, that means we're going to go below here. Well, I jeżeli pójdziemy tak nisko, to pójdziemy poniżej tej 21 EMA. we could go below with a wick, right? Możemy iść oczywiście z nicią, czy knotem świecy. We could even go below with a little bit of the body. What we don't want to see, and Czego nie chcemy widzieć, to which we've never done in Bitcoin's czego nie zrobiliśmy wcześniej w historii Bitcoina podczas hossy, history, is close a full body below the 21. to, żeby zamknąć tygodniową świecę poniżej, korpusem świecy poniżej tego rejonu. EMA as resistance. We've never done that. Nie zrobiliśmy tego wcześniej, to na pewno będzie negatywny wydźwięk na wykresie. We've had bodies in between. Mieliśmy oczywiście korpus przecinający z góry, z dołu na tygodniowym i to było ok, ale całym korpusem, jak tutaj widzimy ten czerwony, byśmy przenieśli poniżej tej żółtej linii 21 EMA. Nie chcemy tego zobaczyć. Jaka to jest cena w tym momencie? 44 000, czyli nie chcemy zobaczyć na 44 000 bitcoina poniżej i jeszcze zamknięciu w kolejnym tygodniu. Right? Not technically as resistance, we've had bodies break this 21 EMA, but not hold as resistance. So that's what I would look for in current, present day. The 21 EMA as we speak is at about 47. Okej, przesadziłem. Nie jest to 44 000, ale on tutaj pokazał dokładnie, na jakim 21 EMA się znajdujemy. To jest 47 137 dolarów. So could we wick all the way down here to a 40, a 42? Yeah. Czy możemy mieć jednodniową świecę, która tutaj pokaże się na tygodniowej tylko knotem w dół? Tak, możemy oczywiście to mieć i wtedy to nie jest jakieś zachowanie bardzo negatywne, bo to tylko knot, który wraca potem z korpusem świecy powyżej, bo to jest tylko 1 dzień czy 2 dni w całej tygodniowej świecy. Yeah, we could. We got to be ready for that. And again, this is a great opportunity to scoop up some Bitcoin. A więc to jest niezła szansa na to, żeby dobrać bitcoina w tych okolicach. There's a lot of confluence in the charts that say, hey, we're in some short-term turmoil, but the big picture is still phenomenal. Więc jesteśmy w takich, można powiedzieć, okresach teraz, czy okresie burzy delikatnej, ale z wyższej perspektywy nadal to wygląda bardzo byczo. In fact, this is incredibly healthy for Bitcoin, I to jest na pewno też zdrowe dla bitcoina. right? And the reason is here. Powodem jest to też te 3 boksy, które omówiliśmy już wcześniej. You follow our channel, you know very well about these 3 boxes. We're inside of our consolidation, right? The bottom of the box, 1.5x multiple previous all-time high. Mówiliśmy o tych boksach, że po prostu dolna granica tych boksów to jest 1,5 raza od ostatniego all-time high, czyli wzrost od ostatniego szczytu w tamtym okresie. Top of the box, 4x multiple. A góra to jest 4-krotność zysków od poprzedniego szczytu. Previous all-time high. Inside of here, we keep in here for a handful of months, right before. I przynajmniej na tych wykresach, na tych okresach, w tych boksach, tuż przed kosmicznymi wzrostami Bitcoina, to jest ostatnia konsolidacja przed wejściem w ostateczny, można powiedzieć, rejon hossy, gdzie są kosmiczne wzrosty. Wtedy należy o tym pamiętać, że może warto gdzieś tuż po tych kosmicznych wzrostach zacząć się pakować na chwilę. Our parabolic blow off top, right before the market really starts to move. And look at what happened afterwards. I widzimy za każdym razem, co się wydarzyło, jak wyszliśmy z tego boksa. Na razie jesteśmy w nim. Tutaj widzimy po prawej. Look at what happened afterwards. This is our period of consolidation and the period of consolidation. Czyli można powiedzieć, że tutaj ta struna, a bardziej sprężyna się napina po to, żeby chwilę później na samej końcówce hossy wyskoczyć już dużo wyżej. A potem mamy miesiące spadków, wejście w bezce do roku, do 2, zależy. Consolidation forms the
market structure for the next bear market. A couple years from now, Bitcoin will be hanging out around this price. I za parę lat uważam, że Bitcoin będzie, nawet 2 lata tutaj wymienia lub parę, bo couple, ktoś mi wytłumaczył i faktycznie couple to nie jest tylko 2, może to być parę. Także za parę lat Bitcoin może być jeszcze raz w tych samych granicach, tutaj w tym boksie. And maybe you're watching the video a couple years from now and like, Jeżeli będziesz oglądał to wideo za 2 lata, oh my god, Steve predicted the future. wtedy można powiedzieć, Steve przewidział to. No, we're just using the facts and the charts, and this happens in every single cycle. And by the way, in every single cycle, this is when people freak out. I najczęściej właśnie w tym miejscu ludzie szaleją, Say, oh my god, the bull market is over. bo mówią o tym, że już jest koniec hossy i raczej już tutaj będziemy spadać. And generally speaking, when you have the strongest urge to sell, Ale generalnie, gdy mamy taką, można powiedzieć, mocną siłę do tego, żeby sprzedać, jakąś taką mamy chęć do tego, żeby sprzedać, that's generally the best time to buy. Think to jest pewnie generalnie najlepszy okres zakupowy. about it. To jest pewnie dla tych, wiadomość, którzy zawsze, kiedy sprzedają, ich aktywo idzie w górę. Albo kiedy kupują, ich aktywo idzie w dół. How long have you been in crypto? Think about the time that you right there, had the strongest urge to sell. Więc zawsze pamiętaj, w momencie, kiedy masz największą, można powiedzieć, chcicę na sprzedaż, wtedy Think back. That was prawdopodobnie ta cena wzrośnie. probably the best time to buy. And then the exact I może to jest najlepszy okres do zakupu. opposite is true. Your strongest Z drugiej strony, zupełna przeciwność tego znaczenia też jest prawdą. urge to buy is Wtedy, kiedy masz największą chcicę, jeszcze raz powiemy, na zakup, probably the best time to sell. pewnie to jest najlepszy moment na sprzedaż. You probably had the strongest urge to buy when we were up above 60,000. Oh my God, we're going to keep going to 100,000 like everyone said. No, we do the exact opposite of the herd, and that's why Więc pewnie gdzieś w granicach 60 tysięcy za Bitcoina mieliście największą chęć do kupienia jeszcze, bo już jesteśmy powyżej 60 tysięcy, idziemy tylko w górę, a wtedy może to był dobry okres na sprzedaż. Pamiętajmy, że mówimy tutaj o tylko i wyłącznie pozycjach krótkoterminowych, tak? Czyli gramy gdzieś na dniówkach, na tygodniówkach, a nie to jest nasz główne portfolio. Chyba że ryzykujemy głównym portfolio na to, żeby wyjaśnić tutaj i być odpowiednio przygotowanym na każdą korektę. Takich osób w tym rynku nie ma, ale jeżeli znajdziecie mi, że jesteście przygotowani na każdą korektę, dajcie znać, w jaki sposób to robicie. the majority of the people fail in trading. Simply put, right? So hopefully this message helped you, right? So this is what they're not telling you, right? I to jest to, czego wam nie mówią. And look at the big picture. Take Z wyższej perspektywy można spojrzeć na te okresy zakupowe, a couple steps back. Some short-term turmoil. krótkoterminowe burze, które nadeszły. A lot of people thought we would never ever touch the 20 Wiele osób myślało, że nigdy nie uderzymy w te rejony do 21 EMA, EMA. We thought it was highly probable. In fact, we a my mówiliśmy, że było to szalenie wielce prawdopodobne. called for it to happen within a 3-month period. And by the way, here we are 2 months later, and here we are. Tak jak w tym wideo, z 2 miesiące wcześniej, jesteśmy 2 miesiące później i dotykamy właśnie tego poziomu. Smack on the 21 EMA. Nothing to be concerned about. Take a deep breath. Także weźcie głęboki oddech, spokojnie, nic się jeszcze nie dzieje, ale może to jest możliwość do kupienia, jeżeli mamy jeszcze jakieś stablecoiny w tych granicach przy kolejnych spadkach. O ile takie nadejdą oczywiście. Więc zobaczymy. 44 tysiące, 47, 42, 32. Nie, no to w kaftanie bezpieczeństwa bardziej, tak? Ale zobaczymy. Nigdy nie mów nigdy. Albo nigdy nie mów zawsze w świecie krypto. Bo tu mamy dziki zachód. Jeden tweet pewnego kolesia robi furorę. Z drugiej strony widzimy, co się stało ostatnio i zobaczymy, gdzie nas to doprowadzi. Z tym Bitcoinem, który ostatnio troszeczkę, można powiedzieć, z tym dwutlenkiem węgla narobił nam
pewnych rzeczy, których się domyśleliśmy już od wielu miesięcy, tak? Że nagle może być to problem dla globalistów. Zobaczymy, jak duży problem w niedalekiej przyszłości. Życzę Wam wspaniałego wieczoru. No i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.